Dlaczego Bobek nie zrobi zajazdu Brazylijczykom na ich serwerze? Jest odpowiedź od Cipsoftu odnośnie blokowania bossów na dźwigniach przy włączonym warmodzie i ich statement na ten temat. Poznaliśmy również troszkę głębszą genezę konfliktu Bobka z Panieksem. No i na ruszcie mam jeszcze wiele więcej informacji, na które zapraszam serdecznie. Halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niezależny tibijski dziennikarz wojenno-śledczy i zapraszam na mały przegląd newsów z ostatniego dnia. Oczywiście w tym miejscu możesz się czuć bezpiecznie, a jeżeli już się czujesz bezpiecznie, możesz zostawić łapkę w górę. Ale głupoty na bok, przejdźmy do materiału. Myślę, że nie ma co przedłużać i możemy sobie zacząć od tematu odwetu Bobka na brazylijskim serwerze. No i teraz jak to wygląda z mojej perspektywy? Trzeba wziąć pod uwagę, że Bobek nie może tam przetransferować swoich postaci, no bo gra na serwerze non-PvP, tam jest bodajże retro hardcore PvP, więc nawet nie ma fizycznej możliwości na to, żeby tam się wkleić. Okej, więc jeżeli ten argument odrzucamy, to przychodzą nam kolejne do głowy, czyli może kupić sobie podobnie tak jak Dejair na bonie, no nie wiem, te 1K levele, 1,5K levele, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy w momencie, gdy Bobek nie będzie mieć takiej postaci jak Dejair, oczywiście na serwerze PvP, no to czy już nie stawia Bobka na o wiele bardziej przegranej pozycji niż Dejair z mniejszym levelem na non-PvP. Musimy również wziąć pod uwagę, że Dejair na swoim serwerze i chyba na dwóch innych ma dominando na tych serwerach, czyli on tam trzęsie, wszystkich trzyma za przysłowiowe mordy, więc nawet jeżeli byśmy założyli, że Bobek wziąłby swoją grupę z Team Hunta i kilku kolegów z Gildii Hill, poszedłby na ten serwer, to wydaje mi się, że przywitanie Polaków na brazylijskim serwerze mogłoby wyglądać właśnie w ten sposób. Oczywiście shot, który pokazałem, jest delikatnie, no wiadomo, że 1 do 1 by tak nie było, jest to delikatnie przerysowane, ale wiadomo o co chodzi. Wyszliby tylko stemple, cała maszyna jakichś SDH-ów, jakiś nie wiem, 800, 900, no myślę, że masowo na serwerze PvP by zginęli, nie mieliby szansy jakkolwiek zaszkodzić realnie Dejairowi, więc tutaj tak naprawdę furtka się zamyka. Chyba jedyną opcją, jaką na ten moment widzę, to ewentualne zagranie w bardzo podobny sposób, jak robi to ekipa Dejaira, a w sumie sam wykonawca, czyli opłacać ludzi po to, żeby robili ogon Dejairowi. Tutaj mogłoby być delikatne poszuranie po nosie, tutaj mogli jej by jakkolwiek delikatnie przeszkodzić, ale wciąż tutaj argument o tym, że jeżeli by się znaleźli ludzie przeszkadzający w Team Huncie Dejairowi, od razu cała watacha skurczybyków by się na nich zleciała i nie byłoby co zbierać. Podsumowując, według mnie jest to bardzo patowa sytuacja, aczkolwiek Bobkowi zostało chyba tylko tyle i aż tyle, że musi tą całą nawałnicę przetrwać, musi jak najbardziej obronną ręką z tego wyjść i chyba najbardziej może zaszkodzić paradoksalnie Dejairowi, robiąc akcje typu trapowanie tych noobharków i wypierdalanie ich na tych rybkach. No przepraszam, ale jeżeli macie jakieś scenariusze, którymi Bobek mógłby jakkolwiek odwet zrobić dla Brazylijczyków, piszcie w komentarzach. To jest na tyle dziwna i nietypowa sytuacja, że ciężko jakkolwiek znaleźć gdzieś światełko w tunelu. Tak jeszcze na szybko mi przyszło do głowy, że według mnie ta wojna może trwać do momentu przegonienia Bobka i Gorącej w topce, czyli do momentu aż Dejair nie będzie top 1, a zdjęcie, które może to potwierdzać, zobaczcie sami. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Brazylijczycy to freaki, to są zawzięci ludzie, za wszelką cenę zdobędą to co chcą, a nam wystarczy tylko czekać. Kolejnym gorącym tematem, który chciałbym omówić, jest to,
że dołączył się już trzeci Polak poza Panieksem i Toxic Adrianem, czyli Flamey, który oficjalnie na swoich transmisjach zaczął biegać rękę za rękę z Brazylijczykami. Na dowód tego nawet sam Negi, czyli Knight głównego Team Hunta Bobków, nie omieszkał odpowiedzieć na to w następujący sposób. Flamey, jebana polska cebulowa, atencyjna kurwo, skazuje cię na dożywotnie jebanie w dupę. Grubo. Ostatnio w którymś filmie podawałem, że Panieks leci na front przeciwko Bobkowi. Wtedy wklejałem szotak, w którym mówił, jak się ten cały konflikt zaczął. Dzisiaj mamy pewną aktualizację tej sytuacji, ze względu na to, że możemy zobaczyć zapis rozmowy pomiędzy trójką graczy i wtedy w szocie mówił Panieks, że cały ich konflikt zaczął się na test serwerze przed Summer Update z roku 2020. Jak spojrzycie na datę tego screena, widać tam 22 czerwiec roku 2020. Z tego co wiem, test serwer rozpoczął się kilka dni wcześniej, a możemy zobaczyć, że Summer Update w roku 2020 został wprowadzony chyba w połowie lipca, więc jeżeli chodzi o zgodność ramy czasowej, to jak najbardziej się wszystko zgadza i ciężko podważyć tą rozmowę. Dostałem właśnie informację z ostatniej chwili. Kolejna postać prawdopodobnie na dniach zostanie przetransferowana na Bonę 1440 druid. Jak można wyczytać z wiadomości Paneksa, wychodzi na to, że on wie o jeszcze wielu postaciach, ale o tej może już na ten moment powiedzieć. No, możemy już chyba oficjalnie powiedzieć, że autobus do Ciechocinka oficjalnie uruchomiony na plecach Bobka. Za chwilę już będziemy mieć 10 kierowców z Brazylii i wciąż 4 osoby z Polski. A, jeszcze chciałbym dodać na szybko informację, że pewna osoba podszywa się pode mnie na Bonie. Jakby co, w takie rzeczy nie wierzcie. Moje dwie postacie, na których gram, to jest strojny MS oraz strojny pisane przez 2Y na końcu. No i czasem jeszcze takim małym RP-kiem o niku Szpachlarz sobie pogrywam. Zdaję sobie sprawę, że jest ta cała akcja na Bonie, różne osoby mogą tam przychodzić, różne rzeczy mogą próbować robić, więc żebyście nie wpadli w jakieś sidła, strzeżcie się od takich wiadomości. W międzyczasie chciałbym jeszcze poinformować o tym, że dosyć dziwna sytuacja zdarzyła się na Bonie wczoraj, z tego względu, że ludzie z Brazylii, wiadomo od Dejaira, zaczęli ganiać nie tylko Team Hunt Bobka, ale również ludzi z Gildii Hill. I jeden z takich przypadków został zapisany właśnie na streamie, gdzie expiły chyba 2 osoby z Gildii Hill i 2 neutrali. Przyszła tam ekipka z Brazylii, albo jeden chłop, zaczął przeszkadzać, no i zdarzyła się mała kapka, 2 neutrali się wyłożyło, 2 osoby z Gildii Hill przeżyły, ale szambo wylewa się coraz bardziej. Przechodząc jeszcze do codziennego sprawdzenia expa na obu postaciach, zobaczmy sobie, jak wyglądała sytuacja u Bobka wczoraj. Jak widzimy, 203 kk wbite. Może to ukrywanie przez cały dzień nie wyszło mu na dobre. Koniec końców chyba wbił troszkę mniej expa, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego. Może po prostu to jest też kwestia tego, że był troszkę mniej online niż dzień wcześniej, bo tutaj widzimy 7:30, gdzie było 226, tu mamy 5:15, 203 kk. Może bardziej koledzy z Brazylii przeszkadzali, oczywiście koledzy w cudzysłowie, ale jak możemy zauważyć, Bobek wbił 2344 level. Natomiast u Dejaira exp wygląda również delikatnie mniejszy. Tutaj sztywne 5 godzin, jeżeli chodzi o zalogowanie się postaci. Również awansował z jednym poziomem, ma 2277 poziom i chyba widzimy rekordową różnicę, jeżeli chodzi o expa wbitego przez jeden dzień. Tutaj mamy 320 w zaokrągleniu,
Tutaj mamy 203, co daje ponad 100 kk różnicy, a dokładnie 107. Chyba jednak ten autobus do Ciechocinka pomaga Brazylijczykom z tego względu, że możemy zauważyć tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o exp gain Brazylijczyka w stosunku do coraz bardziej zmniejszającego się expa Bobka. Oczywiście przypominam, jest Demon Event na obu serwerach, dlatego kilka dni wcześniej Bobek miał na przykład poniżej 200 kk, teraz ma powyżej. Jeżeli skończy się ten event, zobaczymy, czy dalej będzie przekraczane te ponad 170 milionów. Również wczoraj mogliśmy już szybko dostać odpowiedź od Punia, jeżeli chodzi o ganianie się razem ze wszystkimi na bonie. Dał on statement, chociaż nie mam na to klipa, ale dał statement, że odpuszcza sobie ten temat z tego względu, że jest realista, ma swoje rzeczy do roboty i w tym momencie nie może tego zrobić, ale mówił, że jeżeli nie miałby nic na głowie, to chętnie by się przyłączył. Widziałem, że w komentarzach były bardzo podzielone opinie na temat tego, że Punio by dodał troszkę kolorytu do tej całej wojenki. Z drugiej strony ludzie pisali, że chłop się nadaje tylko na ocy. Była jeszcze mała grupka, która pisała, że chłop się w sumie do niczego nie nadaje i chuj mu na łeb, ale myślę, że każdy wśród nas ma takie osoby, także Punio, nie przejmuj się. Ale również chciałbym ciebie pozdrowić, Punio, i dzięki za miłe słowa, które wczoraj do mnie skierowałeś. Jako ostatni news na dzisiaj przygotowałem wam odpowiedź Cipsoftu na sytuację związaną z blokowaniem bossów, ustawieniem gildii na war modzie, przeszkadzaniu gdzieś tam, blokowaniu. Mówiłem o tym już kilka razy i zobaczmy, co napisali. W wolnym tłumaczeniu możemy przeczytać, że oczywiście Cipsoft dziękuję za skontaktowanie się, rozumie, że ludzie mogą to uważać jako wykorzystywanie buga, aczkolwiek ten case nie jest klasyfikowany jako bug abuse i podtrzymuje narrację, że to jest tylko i wyłącznie wykorzystywanie mechaniki gry, która nie jest sprzeczna z zasadami Tibi. Również Cipsoft nie planuje żadnych zmian w tej mechanice, jest pozostawiony status quo i w przyszłości nie planują nic z tym robić. No i oczywiście, jeżeli masz jakieś jeszcze pytania, możesz se zadać, wiadomo o co chodzi. Więc pytanie za 100 punktów, czy Brazylijczycy tego nie zaczną nadużywać, a raczej używać na potęgę. Na ten moment to byłoby tyle. Jeżeli takie produkcje ci się podobają, zostaw stary ślad po sobie, subskrypcję na kanale, łapkę w górę i zapraszam również na streamy na Twitchu od godziny 10, 6 dni w tygodniu, bez czwartku. Z tej strony tibijski dziennikarz wojenny, wszystkie świeże newsiki na talerzu jak u babci, odmeldowuje się i sympatyczne wojenne